Cześć, tu Kuba ze Strefy Celu. Znajdujemy się w Centrum Strzeleckim JAMMAS w naszej strzelnicy laserowej. Dzisiaj ze mną jest... Marcin Tausiewicz, witam serdecznie. Marcinie, czym się zajmujesz i dlaczego rozmawiamy? Dziękuję za zaproszenie. Zajmuję się hobbystycznie strzelectwem dynamicznym. Strzelam z pistoletu, strzelby, karabinu również. Może trochę wcześniej, obecnie nie, ale myślę, że wrócę za chwilę do tego tematu. Generalnie na co dzień strzelam w Federacji IPSC, ale również nie są mi obce takie jak IDPA czy nasze rodzime PIRO, więc mam pełne spektrum dostępnych możliwości strzeleckich. Jak uważasz, z Twojego doświadczenia, jak wygląda dostępność, różnorodność jednostek broni w Polsce do kupienia? Czy rzeczywiście polski rynek jest tak bogaty, czy jednak moglibyśmy jeszcze trochę popracować? Na przestrzeni lat zmieniło się to naprawdę bardzo mocno. Mamy podaż praktycznie wszystkich marek, które są dostępne za wielką wodą, w cudzysłowie oczywiście. Natomiast w dalszym ciągu jest, myślę, pole do popisu. Jest wiele marek broni, może niekoniecznie do takiego codziennego, wyczynowego użytku, ale o charakterze kolekcjonerskim, więc wydaje mi się, że moglibyśmy jeszcze podziałać. Zresztą są firmy wyspecjalizowane w tego typu ofertach, ale dzisiaj tak naprawdę choćby to miejsce, w którym jesteśmy tutaj, daje dostęp do tylu różnych marek i tyle różnych możliwości dla strzelca, że jedynym ograniczeniem chyba jesteś tylko ty jako nabywca. Też coś, co osobiście zauważyłem, coraz więcej firm wprowadza bardzo szeroką możliwość profesjonalnej modyfikacji tej broni. Tak. Więc nawet jeśli coś nie jest dostępne na rynku, coraz częściej widzę, że pomalowanie, dodanie czy styplingów, portingów i tak dalej przestaje być już jakimś tabu, nie? Tak, no i to jest z jednej strony fajna opcja, bo można na tym trochę zarobić również, bo nikt tego nie robi pro publico bono, natomiast to też daje możliwość personalizowania broni i posiadania egzemplarza, który właśnie sobie wymarzyłeś. Czy chcesz mieć klocki Lego na nim narysowane, czy przygotowane do trochę do innego typu użycia, możesz to zrobić. Bardzo proszę. Z ciekawości, że ty raczej modyfikujesz trochę swoją broń, nie? Kiedyś może tak. Strzelałem przez wiele lat w klasie Open, w której wszystkie chwyty były dozwolone, więc tak naprawdę można było pomyśleć nad różnymi rozwiązaniami. Sam je stosowałem, choćby zmieniony kąt w bezpiecznikach, coś co z reguły większość strzelców nie robi. Akurat w tej klasie i przy moim typie chwytu broni bardzo mi pomogło. Natomiast strzelam obecnie w klasie Production, więc pistolet jest, umówmy się umownie, wyjęty prosto z pudełka, więc myślę, że dodanie smaru to jest maks modyfikacji, co tam można dodać. Natomiast broń dzisiaj jest produkowana i przygotowywana już w taki sposób, że w większości przypadków nie wymaga mocniejszej ingerencji strzelca czy osoby wykwalifikowanej, rusznikarza w tym temacie. Tu się z sobą zgodzę w sumie, że coraz więcej marek wprowadza naprawdę fajne produkty już z pudełka, nie? A skoro mamy już sprzęt, wiadomo, że możemy go gdzieś tam modyfikować, to jeszcze fajnie byłoby umieć z niego strzelać. Co sądzisz o poziomie właśnie nauczania, instruktażu prowadzących strzelanie w Polsce? Na przestrzeni lat, nie? Oczywiście. Myślę, że poziom jest coraz wyższy. Na pewno jest inny niż było to kiedyś, kiedy dostęp do wiedzy i przede wszystkim do wykwalifikowanej kadry albo ludzi, którzy wiedzieli, o czym mówią. Wygląda to zupełnie inaczej. Myślę, że dzisiaj początkujący strzelec, jeżeli trafi do dobrego miejsca, które będzie w stanie przygotować go do tego, żeby przynajmniej wiedział teoretycznie, jaką chce mieć broń, przygotuje go pod kątem strzeleckim, czyli wpoi podstawowe zasady i poprowadzi dalej, albo wskaże osoby, które to zrobią. Dzisiaj jest to możliwe do zrobienia, naprawdę nie wychodząc z domu można przynajmniej poumawiać się z szeregiem firm albo ludzi. Natomiast kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Trzeba było szukać tej wiedzy po internetach, podpatrywać starszych kolegów. Często się jeździło po całej Polsce, nie? Żeby no nie tylko znaleźć Polsce. kogoś. Ten, kto miał możliwości, też wyjeżdżał poza. Natomiast to wszystko jest związane z rozwojem sportu. Dyscyplina, którą ja uprawiam, mocno się zmieniła. Wpłynęło na tym oczywiście podaż broni, dostęp do informacji, ale przede wszystkim profesjonalne, coraz bardziej profesjonalne podejście ludzi, którzy to robią. Więc oni wymagają równie profesjonalnych informacji od instruktorów, więc jakby wszystko napędza się wzajemnie. Także
Skoro znowu poruszyłeś temat broni, może ty odpowiesz na chyba najczęstsze pytanie, które trafia do nas jako do sprzedawców. Proszę mi podać najlepszy pistolet, nie? Czy uważasz, że najlepsza broń istnieje? Oczywiście najlepsza jest ta, która jest najdroższa, bo Nie no, Wunderwaffe oczywiście, tak. Wspaniała broń, nie? Ale tak serio, czy uważasz, że jest coś takiego, co możesz, powiem, wiesz, bez podawania marek nawet, nie? Ale że rzeczywiście możesz każdemu polecić do wszystkiego jakąś jedną konstrukcję? pomidor. No. Nie ma takiego pojęcia najlepsza broń. Jeżeli nie masz doświadczenia, to twoją pierwszą najlepszą bronią jest zazwyczaj to, co polecą ci koledzy, którzy mają jakiekolwiek doświadczenie. Z mojego podwórka. Pierwszy pistolet, który kupiłem, to był Glock. Przez wiele lat Glock był jedynym tak naprawdę moim pistoletem. Tłukłem z niego mocno i na zawodach, i na treningach. Coś udało mi się nawet wygrać. Natomiast kiedy rozwijasz swoje umiejętności, dochodzisz do ściany i szukasz rozwiązań. Niekoniecznie Glock jest złym pistoletem, ale jest wiele również innych modeli, które otworzą ci drzwi do kolejnego pokoju. Więc myślę, że pojęcie najlepszej broni to jest takie, które podpowie ci doświadczenie. I tak naprawdę twoje własne odczucia po iluś tam latach tak naprawdę strzelania. Oczywiście można wybrać dzisiaj, popatrzeć, pójdę trochę na skróty, zobaczę, z czego ty strzelasz albo z czego strzela większość ludzi i wybiorę taką czy inną markę. To jest rozwiązanie. Natomiast po drodze jakby nie nabędziemy umiejętności z własnego doświadczenia. Każdy jest inny, każdy inaczej odbiera broń, ma inną budowę dłoni, ciała, więc potrzebuje trochę innych rozwiązań. Więc w takim skrócie postrzelaj trochę, a odpowiesz sobie na to pytanie sam. Więc... I każdy będzie miał inną tą najlepszą Oczywiście broń, pomijam fakty komercyjnego podejścia do tego zagadnienia. No, jestem strzelcem fabrycznym jednej z wiodących włoskich marek i tak naprawdę na bazie doświadczenia, które mam do produkcji, myślę, że ten rodzaj broni nie ustępuje najbardziej popularnym, a zresztą można popatrzeć też na moje wyniki, więc sugerowałoby, że może być jedynym albo słusznym wyborem, więc to tak ogólnie mówiąc. Skoro poruszyliśmy temat idealnej broni, to teraz w drugą stronę, czyli idealna amunicja. Nie? Szczególnie, że przywiozłeś nam niemały zapas amunicji do strzelby typowo. I może paść pytanie, jak mam dobrać amunicję pod swoją strzelbę i pod konkurencję? Czy masz jakieś takie ogólne protipy? Bo odczuwam, że w Polsce strzelba jest bardzo zaniedbanym tematem, bardzo gdzieś tam pomijanym i dopiero od niedawna zaczyna to być modne, wchodzi gdzieś tam na szerszą publikę. I właśnie jako doświadczony strzelec ze strzelby, czy masz jakieś polecajki na temat doboru amunicji? Zachowując obiektywizm, przede wszystkim poznaj broń, którą masz. Jeżeli masz strzelbę, to musisz być świadomy, jak jest zbudowana, na jakiej zasadzie działa, czy mam pompkę, a to pompka nie ma systemu gazowego? Są takie pytania, które gdzieś tam mogą się pojawić, więc jeżeli masz sprzęt, musisz go poznać jego zasadę działania, wypróbować różne rodzaje amunicji, natomiast przede wszystkim zastanowić się, do czego tej amunicji będziesz używał. Przy strzelbie jest temat prosty. Najczęstszym wyborem jest oczywiście amunicja śrutowa, no bo jej używamy najczęściej. Natomiast w grę wchodzi kilka elementów. Na jakich odległościach strzelasz? Czy strzelasz cele ciasne, czy w rozumieniu przesłonięte no-shootem, czy jednak bawisz się w takie, powiedzmy, radosne strzelanie, choćby Gwiazdy Szeryfa i nie potrzebujesz żadnych wymyślnych rozwiązań, ponieważ cele szczególnie dalekie albo dalekie i ciasne wymagają zawężenia lufy, więc wymagają też odpowiedniego rozmiaru śrutu. Po pierwsze, żeby ten śrut tam doleciał, ale też, żeby zapewnił ci względne bezpieczeństwo, to znaczy, żeby gdzieś jakaś zbłąkana śrucina, powiedzmy, nie wpłynęła na położenie celu, który powinien jednak stać, czyli tak zwany no-shoot, więc jest kilka zmiennych. Ważny jest też skład tej amunicji, komponenty, z jakich jest robiona, czyli a to jakby w ciągu logicznym prowadzi cię do producenta. Przy 9 do pistoletu masz amunicję fabryczną, amunicję elaborowaną
I też na przestrzeni lat kwestia elaboracji rozwinęła się tak mocno, że dzisiaj z czystym sumieniem można powiedzieć, że większość firm, albo przynajmniej jedna w Polsce najbardziej znana, produkuje praktycznie amunicję, o której można powiedzieć, że jest, powiedzmy, amunicją fabryczną, czyli taką, która zapewni Ci powtarzalność działania, właściwą moc i przede wszystkim jakość. Przy amunicji śrutowej nie ma możliwości o fabrycznym elaborowaniu. Są ludzie, którzy w domu robią swoją amunicję, natomiast mamy w Polsce krajowego producenta od wielu, wielu lat, który produkuje amunicję na światowym poziomie. Używam jej do dzisiaj i nie ma co ukrywać, też ją sprzedaję, więc z reguły pada kolejne pytanie, to ciężko Ci zachować obiektywizm, skoro jakby sprzedajesz i chwalisz swój produkt i tak dalej. Natomiast ciężko nie chwalić coś, szczególnie kiedy masz wiedzę i świadomość, jak to jest robione, z czego jest to robione i przede wszystkim przez kogo i dla kogo. Ludzie, którzy pracują w fabryce, są tak naprawdę kreatorami naszego sukcesu. Czy mojego, czy większości polskich strzelców, tych z czubalisty, którzy używają naszej amunicji. I to jest zdanie od nich. Oni, biorąc nasze pudełko, wiedzą, że nie muszą się martwić o ten element, bo to działa, jest powtarzalne, jest skuteczne i daje na końcu i puchar, i zadowolenie z używania. Więc skoro jest polskie, robimy na miejscu i można dzięki temu wygrywać medale, myślę, że to powinien być też wyznacznik, którą i dlaczego amunicję wybieram. No i w sumie dzięki Tobie nasi widzowie też będą mogli zaopatrzyć się w amunicję, z której Serdecznie strzelasz, zapraszam. bo mamy teraz w sumie cały przekrój oferty? Tak, Większość przynajmniej tej najważniejszej, więc tak, możecie przyjść, sami się przekonać, jak to działa. Ja osobiście, obiektywnie, absolutnie też mogę śmiało polecić, bo używam już od dłuższego czasu. No i to są już dobre czasy. 5 sekund. Nieźle. 6 strzałów, 5 sekund. Dobre, fajne, naprawdę fajne. Powiem tak, 21 trafień, a zakładnicy dalej żyją. Niemożliwe, musimy powtórzyć jeszcze raz. Coś się tu nie udało. Kurde, wysoko stawiasz tą poprzeczkę. Przepraszam. Znaczy wiesz, ja tego strzelać nie będę, ale ci, którzy przyjdą po tobie, Nie dadzą radę, słuchaj. Nie bójcie się. dam do ciebie numer telefonu, jakby co, to będą Dobrze. dochodzić i tam. Ile twoim zdaniem właśnie powinien trwać taki pojedynczy trening i PSC, żeby mówić o tym, że do czegoś doszliśmy w tym treningu, doszliśmy do tej granicy zmęczenia, rozwinęliśmy jakąś umiejętność i jak często takie treningi powinny być powtarzane, żeby mówić o tym, że jako sportowiec odnoszę progres? Wszystko zależy od planu treningowego, od poziomu, na którym jesteś. Załóżmy, jeżeli jesteś początkującym strzelcem, to najważniejszy temat jest zgrać się z pistoletem, który nie strzela pojedynczo jak w strzelectwie statycznym, pojedynczo oczywiście umownie, tylko trzeba się nauczyć obsługi tej broni strzelając z dubletami, przenosząc z celu na cel, przynajmniej na samym początku. Na początku zacząłbym oczywiście od kwestii takiego strzelania stacjonarnego. Natomiast im będziesz rozwijał bardziej swoje umiejętności, trzeba wprowadzić do tego element ruchowy, innego rodzaju ćwiczenia i tak dalej. To wszystko w olbrzymim skrócie. Natomiast z własnego podwórka wiem, że strzelanie stage na treningach nie do końca ma sens. Tu się Bo zgodzę. stage jest fajny tu i teraz. Więcej go nie spotkasz.
tylko u siebie na treningu, oczywiście jeżeli nic nie zmienisz. Natomiast IPSC to jest strzelanie dynamiczne, strzelanie w ruchu, więc pewne elementy są powtarzalne. Wejście w cel, wyjście z celu, przenoszenie. Są takie elementy, których właśnie trening powinien być taki troszeczkę jak powtarzanie w kółko tego samego. Do jakiego momentu? Ja jestem zwolennikiem przekraczania, może nie wszelkich, ale większości barier na treningach. Trening nie może zakończyć się zadowoleniem, bo to znaczy, że strzelasz w granicy swojej umiejętności i teraz nie masz żadnego elementu, który ci powie, kurczę, powinienem to zrobić inaczej. Bo jeżeli jesteś zadowolony z treningu, fajnie, czyli strzelasz zachowawczo, żeby być zadowolonym, no to jesteś w pułapce. Rozwijanie umiejętności to jest po prostu przepychanie tej ściany, tej granicy dalej. Oczywiście w pewnym momencie jakby zasadność treningu i powtarzanie tego ćwiczenia jeszcze szybciej i tak dalej traci sens ze względów fizycznych czy technicznych. Natomiast jeżeli obniżysz to zaawansowanie czy tą chęć przepychania tej granicy i wrócisz troszeczkę do podstaw, okaże się, że to przepychanie, że strzelanie w trudnych warunkach bardzo buduje ci podświadomie twoje umiejętności. I tak naprawdę, kiedy znajdziesz się na zawodach i będziesz miał bardzo podobną sytuację, albo taką, w której będziesz mógł wykorzystać to, co właśnie trenowałeś, zrobisz to podświadomie w najlepszy możliwy sposób i prawdopodobnie osiągając najlepszy wynik. Więc myślę, że to jest wyjście. Ale jak często? Wszystko zależy od twojego czasu, funduszy, stopnia zużycia broni i tak dalej. No myślę, że na sucho w domu, czy z użyciem broni, czy różnych innych wirtualnych rozwiązań, na pewno jak masz czas, to chwyć tą klamkę, zamiast siedzieć przed telewizorem i przewijać serial, złóż się 5-10 minut, to na pewno przyniesie coś fajnego w rezultacie. A strzelnica, myślę, że no, co najmniej raz w tygodniu ona powinna być grana. Tak, i coś, co też powiedziałeś, ja uwielbiam treningi polegające na wróceniu do podstaw i czasami powrocie do tych najbardziej podstawowych form, bo potem wychodzą takie niuanse, nie? Nad którymi można fajnie popracować. I Zdecydowanie. tak, przesuwanie granic, nie? Tak, to jest coś, co chyba przynosi największą satysfakcję w tym końcowym efekcie, ale nie po treningu. Każdy z nas jest też inny. Jeden lubi być zadowolony, drugi jednak czuje niedosyt. Wydaje mi się, że każde umiejętności, szczególnie strzeleckie, można przesuwać naprawdę mocno i przede wszystkim przekonać własną głowę, bo na tym to tak naprawdę polega, że jest możliwe wprowadzenie zmiany, że mogę to zrobić szybciej, mogę strzelić celniej. Głowa oczywiście powie nie. Oczywiście jeżeli będą to oglądać moi kursanci, to uśmiechną się w tym momencie, bo zawsze tłukę. Musisz tą swoją głowę zdusić, pokazać, że można złamać, że no ale jak się nie uda? Mówię, a co będzie, jak się uda? Poza tym uda. To jest też kwestia, na początku jak czegoś nie znasz, może się coś udawać. Natomiast kiedy już masz doświadczenie i robisz coś, powtarzasz serię za serią, to już nie mam mowy o przypadku. To jest coś, na czym, co wynika jakby z efektu twojej pracy. Od początku do samego końca, więc tu nie uda się, a zrobiłeś, więc... Dobra, to w czym w takim razie dla Ciebie jest w ogóle IPSC? Raczej sportem, rekreacją, jakąś taką techniką na odreagowanie, czy rzeczywiście to jest jakiś tam styl życia? Myślę, że wszystkim po trosze. Styl życia, nie wiem czy do końca styl życia, nie chodzę w koszulkach sportowych na co dzień, ale jednak IPSC, w ogóle kwestie dynamiczne rozwijają bardzo mocno warsztat obsługi broni. Pokazują Ci, że ta broń naprawdę może dawać w kwestiach rekreacyjnych dużo zadowolenia, a przede wszystkim jest to nietuzinkowa forma spędzania czasu, która, no, nie ma się co oszukiwać, daje Ci pewien warsztat techniczny, który spokojnie możesz wykorzystać później w innych odmianach strzeleckich, czy proobronnych, czy jakichś taktycznych i tak dalej. Nie zastanawiasz się nad tym, co masz w dłoniach, ani gdzie masz sprzęt, tylko po prostu jesteś świadomy jego użycia. Więc polecam każdemu z przyjemnością i czystą satysfakcją. I to fajne zakończenie tego pytania, bo kolejnym pytaniem jest, komu byś na przykład odradził IPSC? Jakie są przeciwwskazania? Co może spowodować trudności, żeby wejść na przykład w taki sport? Sporty strzeleckie są dla każdego. Może nie każdy powinien od razu wchodzić na głęboką wodę, żeby się nie wystraszyć po prostu, bo
z reguły ludzie boją się czegoś, czego nie rozumieją, więc większość instruktorów, sam jesteś instruktorem, więc może spotkałeś się na swoim podwórku, ale zachęca do startu z małym kalibrem, jakaś 22, żeby stopniowo dawkować tą dozę jakby nauki, odrzutu, podrzutu i tak dalej. Natomiast myślę, że jedynym takim ograniczeniem no to jest to, czy w ogóle powinieneś mieć broń, czy nie. Ale jeżeli jesteś tylko zdrowy na ciele, umyśle i masz nieposzlakowaną opinię w miejscu pracy, zamieszkania, spróbuj. Choćby tylko po to, żeby się przekonać, że to faktycznie nie jest dla mnie, bo może się okazać, że to jest dla Ciebie i to będzie początek naprawdę wspaniałej przygody. Więc jeżeli tylko macie możliwości i chęci, zapraszam. Fajnie się gada, na pewno jeszcze poza kadrem wrócimy do rozmowy, ale czas coś fajnego strzelić. Na początek pokażę Ci naszą strzelnicę laserową. Bardzo często ta strzelnica jest wykorzystywana przede wszystkim dla młodzieży ze względów bezpieczeństwa. Bardzo dużo rodziców właśnie patrzy na to. I ograniczenie kosztów. Sam zobaczysz, że jest to sporo tańsze niż normalne pójście na strzelnicę. Tym bardziej, nie wiem, czy miałeś styczność, jak strzelają dzieciaki, że jest to dla nich taka radocha, że złotówki to tam się po prostu sypią. I zobaczmy, jaki czas i punkty ty wystrzelisz na laserze. Zawiesiłeś wysoko poprzeczkę. Nie lubię takich sytuacji, ale zrobię co w mojej mocy. Dobrze, bo jakby co, będzie ranking i jesteś punktem odniesienia. Dobrze, to postaram się strzelić nie za dobrze. Okay. Wyśmienicie. Następni goście na pewno będą Ci wdzięczni. Zobaczymy. Spoko. Dobra, widzimy się za chwilę. Naprawdę nie dostaję? Powiem Wam, trudne ćwiczenie, naprawdę. Nie, Polecam. jak wszystko się przemieszcza, jest inaczej. Niesamowite. Myślałem, że te dalekie cele będą naprawdę trudne do zrobienia. Wiesz, jednak postawa stojąca tam jest te 70 metrów, gdzie to nie jest pełna sylwetka, to Tak. tak. Ale fajnie. A jak w ogóle odczucie? To daje realizm przynajmniej w jakimś stopniu niż zwykłe, powiedzmy, symulatory, które są statyczne. Natomiast zawsze jak bawię się właśnie w wirtualny trening, łapię się na tym, że po prostu trzymam broń dokładnie tak, jakby ona była prawdziwa, ważyła i tak dalej. Więc po jakimś takim dłuższym strzelaniu faktycznie ciało odbiera te bodźce tak, jakbyś strzelał naprawdę. Więc to jest doskonała forma uzupełnienia treningu. Jak chcesz, możesz spróbować na 100 metrów z Glocka. No tak, dla Ciebie 100 Trzeba metrów dać Ci to jest, pistolet wiesz. od razu, także. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. A, Słuchajcie, polecam. Bardzo fajne ćwiczenie, naprawdę. No i przede wszystkim, czy uda Wam się pobić mój wynik? Na pewno. ostatnie pytanie do Ciebie. Co powinien mieć dobry strzelec IPSC? Zajebisty dzień i zajebistą wymówkę. Jeszcze raz. Dzięki bardzo.